Szukacie multizadaniowych produktów do najartu? Zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem o semi-artach, czyli magicznych żelach. Jeżeli jeszcze ich nie macie, po tym odcinku na pewno będą Waszym must have. Witajcie w kolejnym odcinku Semi-Lac Expert. Często zadajecie pytania o semi-arty. Co to za produkty, jak ich używać, czy można łączyć je z innymi? Zacznijmy zatem od początku. W naszej ofercie znajdziecie 12 żeli pigmentowych, które zapewniają doskonały komfort pracy, precyzję, całkowitą kontrolę nad produktem i bardzo dużo możliwości zdobniczych. Możecie je zakupić w zestawie, w eleganckim pudełku lub pojedynczo. Zapytacie, po co kolejne żele kolorowe do zdobień, skoro Semi-Lac ma ich w ofercie pełną gamę, ale to nie to samo. Za pomocą semi-artów jesteśmy w stanie stworzyć swój własny produkt do zdobień. Można oczywiście użyć ich samodzielnie w takich technikach jak graver czy carving. Ale ich głównym przeznaczeniem jest mieszanie, łączenie z innymi produktami marki Semi-Lac, tak aby otrzymać różne efekty i konsystencję produktu. Pracując nad stworzeniem tych magicznych żeli, skupiliśmy się na tym, aby były wielozadaniowe, abyście mogły je wykorzystywać w rozmaitych technikach i używać do przeróżnych zdobień. Wykorzystując je same do zdobień, pracujemy minimalną ilością, kolorami takimi jak czarny, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, burgund zielony, amarant i brązowy. Są to żele pigmentowe, czyli ich utwardzanie jest dłuższe przy cienkiej warstwie. Natomiast aplikując semi-art w większej ilości, ryzykujemy niestety nieutwardzenie produktu. Biały, srebrny i złoty semi-art można zastosować samodzielnie w średniej ilości, nawet w zdobieniu nawierzchniowym. Z kolei, jeżeli chcemy mieszać semi-arty, to mamy tu pełną dowolność tworzenia, zaczynając od wymieszania semi-artów z hybrydą. Najpopularniejsza mieszanka, jakiej często używam, to proporcja 1:1, czarny semi-art i czarna hybryda. Tworzymy wtedy paint gel, idealny do malowania i szkicowania. Zwróćcie uwagę, jeżeli przyciągniemy pędzelkiem po samej hybrydzie, chcąc użyć jej do zdobień, produkt z czarnego staje się siwy. Ponadto hybrydą trzeba dosyć szybko malować, ponieważ może się rozlać. Dopigmentowanie hybrydy czarnym semi-artem spowoduje, że produkt staje się kruczoczarny i gęstszy. W efekcie całe zdobienie możecie wykonać na raz, bez konieczności utwardzania co chwilę. Dodatkowo czarny semi-art nie posiada warstwy dyspersyjnej, co umożliwia aplikację pyłków semi-flash, które wyglądają jak na topie no wipe. Co więcej, semi-artem możemy uzyskiwać ciekawe błyszczące faktury w części paznokcia lub efekt folii transferowej. Zwróćcie uwagę również na ten trik. Jeżeli macie dany kolor hybrydy, np. 003, czyli jasny różowy, a potrzebujemy ciemniejszy różowy, to przy pomocy semi-artu burgund możemy go przyciemnić. Zobaczcie, jaka minimalna ilość semi-artu wystarczy, aby zmienić kolor hybrydy. Kolejna ciekawostka to łączenie semi-artów z topem, czy też semi hardy clear. Pozwoli to na uzyskanie efektu szklanych paznokci, czy też akwareli. Skoro o akwareli mowa, to koniecznie zobaczcie pierwszy odcinek Semi-Lac Expert, gdzie malowałam tą techniką kwiatka. Użyłam tam samego pigmentu, a cieniowałam go przy pomocy właśnie przejrzystego produktu. A teraz przechodzimy do naszych gigantów zdobniczych, czyli semi-arty kontra pasta white cream art, a konkretniej mówiąc ich ścisła współpraca. I tu pole do popisu mamy również spore. Możemy stworzyć kolorową pastę. Taką mieszanką wykonujemy zdobienia nawierzchniowe lub płaskie, uzyskując efekt farby akrylowej. I dzisiaj właśnie dla Was tą technikę przygotowałam. Zatem zaczynamy. Na odpowiednio przygotowany paznokieć aplikujemy bazę i utwardzamy 30 sekund w lampie 48×24. Kolejny krok to nałożenie jednej cienkiej warstwy koloru 001. Będzie on naszym podkładem pod zdobienie. Utwardzamy.
Paznokieć pokrywamy drugą warstwą koloru i utwardzamy 30 sekund. Przygotowujemy mieszankę czarnego semi-artu i czarnej hybrydy w proporcji 1:1. Ale jeżeli wolicie rzadszy produkt, to dodajemy więcej hybrydy pędzelkiem numer 003. Zaczynamy malować długie pasy, szersze i węższe. Dzięki temu, że mieszanka jest gęsta, mogę wszystkie linie narysować od razu i nic się nie rozlewa. Utwardzamy 30 sekund. Kolejny etap to dodanie kwiatów. Wykonujemy je z mieszanki białego semi-artu i odrobiną burgundu. Pracę tę najlepiej jest wykonać większym pędzelkiem, na przykład 0,5. Utwardzamy. Aby nasze kwiaty nabrały odrobinę realności, z jednej strony płatka tym samym pędzelkiem nakładamy minimalną ilość koloru burgund i tak czynimy na każdym płatku. Pędzelek czyścimy i zwilżamy go delikatnie w semi-hardy clear. Końcówką pędzelka delikatnie wciągamy pigment do środka kwiatka. Dzięki temu nasze kwiaty będą cieniowane. I oczywiście utwardzamy 30 sekund. Z drugiej strony płatka nanosimy pastę White Cream Art i wykonujemy dokładnie to samo. Standardowo utwardzamy. Na holderze mieszamy kolory biały, zielony, żółty i czarny w takiej właśnie ilości. Pozwoli to na uzyskanie realnego koloru liści. Utwardzamy. Na jednym z boków paznokcia pastą White Cream Art wykonujemy cieniowanie. Przy pomocy naszej mieszanki i pędzelka 002. Na środku kwiatka malujemy linie i maleńkie pręciki. Utwardzamy. Na całość nanosimy Top Matte Total. Ponownie utwardzamy 30 sekund. Przemywamy i na tak zakończonym manikir pędzelkiem numer 003 oraz pastą White Cream Art wykonujemy delikatne podkreślenia kwiatów. Utwardzamy i gotowe. Ta stylizacja jest wykonana w jednym z moich ulubionych wiosennych trendów – Tumani. Łączy ona dwa elementy – mocną geometrię i bardzo kobiece wzory. Jestem ciekawa, jakie Wy wiosenne stylizacje wykonalibyście z semi-artów. Napiszcie swoje propozycje w komentarzu. 3 najciekawsze nagrodzimy 3 dowolnymi kolorami semi-artów. Dziękuję, że obejrzałyście odcinek. Koniecznie dajcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć inne odcinki Semilac Expert, kliknijcie w rogu ekranu. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa!